Witam bardzo serdecznie na czytaniu Tarota dla Raków na maj 2026 roku. Moi drodzy, wasze czytanie zaczniemy od karty Diabełka, dlatego że pojawił nam się tutaj w dość ciekawych okolicznościach. Otóż otoczony jest kartą i sentymentalną, bo mamy 6 kielichów, ale też i mamy nad nim kartę sądu ostatecznego. Tuż obok niego po prawej stronie mamy króla mieczy, a pod spodem króla buław. Czyli, że ten diabełek, który wam się pojawi w maju, możecie go zwalczyć, tudzież skonfrontować się z nim przy pomocy bardzo mocnej logiki i nie dać się zmanipulować emocjonalnie, no bo takie będą próby wobec was, właśnie ta 6 kielichów na to wskazuje. To jest ktoś, kto będzie próbował zagrać wam na waszych emocjach, na waszych sentymentach, aby w jakiś sposób zablokować was przed postępem, przed rozwojem. No i tutaj oczywiście macie w zanadrzu ten miecz jako król mieczy i wasza bezlitosna logika jest w stanie uporać się z tym diabłem. Również król buław pokazuje nam, że macie odpowiednią ilość energii, żeby sobie poradzić z tym problemem. I tak naprawdę, ponieważ jest tutaj karta sądu ostatecznego tuż nad tym diabłem, pokazuje nam waszą bezwzględność wobec tego diabełka, który być może już przez jakiś czas próbował właśnie grać na waszych emocjach i zyskać od was to, czego sobie tam chciał, a przede wszystkim trzymać was w takim uwiązaniu, przywiązaniu. Również mamy kartę 8 mieczy tutaj prawie, że pod koniec i to nam właśnie pokazuje, że jesteście w pewien sposób usidleni przez tą osobę. To może być partner romantyczny, to może być ktoś w waszej pracy, to może być ktoś w waszej rodzinie. Ktoś, kto do tej pory miał na was bardzo duży wpływ, któremu opieraliście się i nie do końca ujawnialiście wasze faktyczne myśli, wasze faktyczne stanowisko wobec tej osoby. Na to nam wskazuje karta Księżyca, która pojawia nam się na samym początku, tuż przed kartą sądu ostatecznego. Czyli, że to jest to, co w was narastało, to jest to, czego raczej nie chcieliście ujawnić, te wasze myśli i wasze zdanie na ten temat. Być może dlatego, że nie chcieliście urazić tej osoby, albo tak jakby dla wyższego dobra po prostu trzymaliście tak jakby niektóre słowa za zębami, żeby była harmonia, żeby był spokój, ale teraz już przychodzi ten czas, kiedy przestajecie aktywnie blokować to, co w was siedzi i zaczynacie to ujawniać. Tuż obok sądu ostatecznego mamy 2 mieczy, dalej mamy sprawiedliwość, no i pazia mieczy i to jest właśnie ten moment, kiedy już zaczynacie mówić głośno to, co wam na sercu leży, przestajecie blokować to, co w was wzrastało przez ten czas. Tak naprawdę przy karcie sprawiedliwości widzimy, że wiecie, że przyszedł czas na to, żeby to w końcu wypowiedzieć, że przyszedł czas, żeby pokazać waszą prawdę, jak to wszystko wygląda z waszej perspektywy. I oczywiście zdajecie sobie sprawę z tego, jakie mogą być tego konsekwencje, ale też wiecie, że siły wyższe są po waszej stronie. Tak naprawdę z tych kart pokazuje się, że waszym priorytetem w tym momencie jest utrzymanie harmonii. Karta 4 buław nam na to wskazuje, obok niej jest król kielichów. I to jesteście właśnie wy, którzy tak jakby chcecie zachować tą harmonię, chcecie zachować tą płynność, ale też i panujecie nad swoimi emocjami i tak jakby zaczynacie rozumieć, że to, co do tej pory skrywaliście, to, o czym do tej pory nie mówiliście, właśnie żeby kogoś nie urazić, już w tym momencie powinno wypłynąć na wierzch. Jesteście tak jakby emocjonalnie przygotowani na ten moment. Zdajecie sobie sprawę z tego, jakie mogą być konsekwencje, ale doskonale wiecie, że sobie z tym poradzicie. Ostatnie 5 kart to jest 7 monet, król buław, as buław, 8 mieczy, no i ostatnia karta to jest rycerz buław. Czyli, że w pewien sposób mogliście odczuwać już taki niepokojący trochę was zastój. No, na to pokazuje 7 monet i 8 mieczy.
I pojawia się w Was chęć w tym miesiącu, żeby to w końcu w jakiś sposób ruszyć, dlatego pojawiają nam się 3 karty buław pomiędzy tymi 2 kartami blokującymi. To jest Wam potrzebne, jesteście na to gotowi i tak jakby czujecie w sobie taką potrzebę zmiany. Potrzebujecie więcej dynamiki. I być może właśnie ten diabełek, który nam się tutaj pojawił, to była osoba, dla której postanowiliście tak jakby wstrzymać ruch Waszej energii, żeby tej osoby nie drażnić, żeby pozwolić tej osobie robić to, co ona albo on chciał robić, ale robiliście to własnym kosztem. I już zaczyna Was to uwierać i już zaczynacie czuć potrzebę, żeby to jednak rozwiązać w jakiś sposób. I tak naprawdę ten rycerz buław na samym końcu Waszego czytania pokazuje, że zaczynacie tak jakby wkraczać w akcję. To już nie są same Wasze myśli, same pomysły, jakieś tam plany, dywagacje na temat tego, co moglibyście zrobić. Nie, tutaj już nam się pojawia faktyczne robienie czegoś, stawianie kroków do przodu, nawet nie do końca jakichś dobrze rozplanowanych, dlatego że rycerz buław ma tendencję do tego, żeby sobie eksplorować, zajrzeć to tu, to tam, ale cały czas jest w ruchu. I to jest to, czego Wam do tej pory brakowało. No i teraz będziecie się tym zajmować. W Waszym rozkładzie mamy tutaj 3 króli. Jest król buław, król mieczy i król kielichów. Król, którego brakuje, jest to król monet. I to wręcz nam pokazuje tak, jakbyście paradoksalnie poprzez to, że był jej pewnego rodzaju zastój, to w jakiś sposób odbierało Wam poczucie stabilizacji. To tak jakby dla Was poczucie stabilizacji to jest ruch. To tak jak z jazdą na rowerze. Kiedy próbujecie oderwać stopy od ziemi i siedzieć tylko na rowerze, który się nie porusza, no to niestety, ale równowagi nie utrzymacie. Żeby tą równowagę utrzymać, musicie zacząć pedałować. I to jest to, co Wy zaczynacie tutaj rozumieć w tej Waszej konkretnej sytuacji. Rozumiecie, że zastój absolutnie Wam nie służy i że jest potrzeba, żeby właśnie zacząć ruszać tymi, w cudzysłowiu, nogami. Nie po to, żeby móc poczuć tą stabilizację, której nam brakuje w tym czytaniu. Czyli harmonia jest Waszym celem, widzicie, co Wam przeszkadza, nie poddajecie się tak łatwo wpływom tego diabełka i zaczynacie puszczać koło w ruch. Także to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, no i oczywiście zapraszam Was na następne czytania.